Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dziś sobie omówimy temat nie tylko, jakby tak powiedzieć, polskich królestw, ale też sobie pogadamy ogólnie, w jakich miejscach te królestwa się teraz znajdują. Normalnie macie odcinek o tym, jak polskie królestwa radzą sobie w KVK. Dzisiaj przeanalizujemy sobie, jakie mamy polskie królestwa, jak tam wygląda u nich sytuacja i kto tam dowodzi, kto jest królem. Mniej więcej będziecie mieli taki Q&A jakby z polskich królestw, które mi wiadomo, gdzie macie tam paru Polaków lub też ktoś jest królem lub też ktoś jest tam R4. Oczywiście mogę nie mieć całej bazy danych, bo nie o wszystkich wiem, jak to tam wszystko działa, bo oczywiście mogę też mieć parę królestw, o których ja tam na przykład nie mam bladego pojęcia, że one jeszcze w ogóle działają, nie? No ale na pewno sobie przegadamy ten temat, bo jest dużo pytań ostatnio. Optimus, gdzie mam złożyć podanie, tak mi idzie, tu źle, chcę grać, nie z kimś idzie, itp. itd. Dla mnie nie ma żadnego problemu pod tym względem, lecz pamiętajcie o tym, że no każdy król i królestwo ma swoje wymogi i trzeba je niestety spełnić, tak. Nie można robić na lewo. Ja nie wiem, tylko na starcie powiem, nie wiem jak wygląda temat w ogóle Królestwa 3289. Wiem, że tam był kiedyś polski król. Nie wiem w ogóle, czy tam ktoś jeszcze z tego 3289 gdzieś tam gra. Pamiętam, że był tam na 3289 był kiedyś Shin królem. Teraz widzę jakiś polski nick ostry. Nie mam takiego kontaktu z tym królestwem. Oni dawno, jakby tak powiedzieć, nie wiem, czy tam jakieś zmiany nastały, czy co tam się dzieje. Ale kiedyś pamiętam, że to 3899 nie było złe, KD, nie? Ja sobie je chwalę. Tutaj teraz widzę, że królestwem jest jakiś gracz o nick ostry. No może to akurat jego KD. No, wiem, że chyba tam był jakiś Polak w tym KD. Ja wiem, że kiedyś grał właśnie Shinie. Czy Shin jeszcze gra? Czy konto nie zostało gdzieś opknione, albo ktoś sobie gdzieś coś nie odszedł. No tutaj mamy królestwo, które ma też paru Polaków, ale nie wiem naprawdę, co tam się u nich dzieje, nie? Tam jakieś na bank, jakieś zmiany nastały, nie? Więc nawet nie będę tutaj tego 3289 rzucał do tabelki, ponieważ uważam, że nie ma tam nikogo takiego w tym momencie ważnego, albo nie ma osób, które tam chyba tym to trzymają. No jeżeli ostry się wtedy coś przegadamy, zrobimy może jakiś oddzielny odcinek. No i chłopaki i dziewczyny, rzućmy sobie od razu temat 1. Jak widzicie, jest to posortowane siłą, z tego względu, że tak działa Rise of Kingdoms Stats. Tak to mamy podzielone. No wiadomo, że jeżeli chodzi o siłę, najmocniejsze jest 3299, które ostatnio w bardzo średni sposób wzmocniło się, w sensie bardziej chodzi mi o siłę, bo nie wiem jak tam aktywność kont będzie, ale mają tam jakieś swoje dość poważne problemy, więc nie wiem, czy będzie, trzeba wiedzieć, że to jest polskie KD, trzeba wiedzieć, że oni tam cisną na pewno. Więc to jest taki temat, którym też się musi dowiedzieć, jak to KD ostatecznie funkcjonuje, kto to ostatecznie prowadzi. Niby tam jest, chyba jest wilku, no ale jak to tam wygląda, nie mam żadnego pojęcia. Wiem od paru graczy, że się źle dzieje, zresztą mówiłem o tym w ostatnim odcinku o polskich królestwach i królach na KVK. KP też nie wygląda jakoś pożarająco, poza tym z tą siłą oni są w Imperium Srebrnym. Deadów mają dużo, 2,5, no, ale to bardziej chyba widać, że tutaj bardziej dorzucają, czyli zbić siłę potrafią, ale co z KD. Potem jest siłowo, jest 3256, jest to KD, gdzie króluje Legdor, tam ze swoją świtą mają 13 bilionów powera, tu jest bilionów KP, który czy gdzieś mam więcej, ale wiadomo, że posiadali konta KD. Ale znowu, jak sobie popatrzycie sobie tutaj na deady, no to nie wygląda aż tak. Tutaj znowu możemy zobaczyć ten 256, jakiś tam balans. Zobaczymy jak to będzie przyszło. 3080 to nie muszę wam opowiadać. Królestw na mapie, który zarządza Pretol ze swoją ekipą R4. Tutaj deady mi się zdaje, że moglibyśmy więcej, ale KP bardziej się zdarzą. To jest wynik z tej. Chyba tak. Potem mamy 290 Królestwo Matixa. Jak tam wygląda, słuchali Matixa. Bo nagrywaliśmy film i potem jak zrobić trzecią gwiazdkę, więc wiecie. KP akurat wygląda to słabo w porównaniu nawet do 6.
ale może akurat tutaj kiedyś sobie zobaczymy. Ale jest Królestwo Polskie 2969, dowodzi Matix. 3066 jest to królestwo, gdzie mamy paru Polaków, tam migrowało paru takich graczy bardziej aktywniejszych, mocniejszych, z 3299 migrowało chyba parę miesięcy do 3066. Kolejne królestwo na pokroju 2877, które kiedyś nagrywałem, gdzie mamy polskich tam graczy, mamy jakieś tam R4 polską, ale no nie mamy tam żadnego króla albo polskiego typu KD. Jest to KD taki regional, więc oni tam sobie swoje działają. Zresztą widzieliście, że tak powiedzieli, że prawdopodobnie zdobyli teraz gwiazdkę, więc Bobry i reszta na pewno tam gwiazdeczkę przytulą. Potem mamy 1071, powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia, jak to KD tam wygląda, tak od zewnątrz. Słyszałem, że tam była jakaś mini wolna domowa, wiem, że tam król coś działał pod tym względem, no ale jak oni tam będą działać na dłuższą metę, nie mam tego pojęcia. Tam kiedyś był Automatic, kojarzycie graczy, a teraz tam królem jest tego tym Hubal, czy tam tym królem, nie mam tego pojęcia, jak to wygląda. Dużo mają siły, jak na niby Seedbar. Bardzo mało KP, też tam chyba jest dość taki farm bardziej KVK albo po prostu do mniejsze konta. Potem mamy 2877, o którym już wspominałem, dość fajnie mają KP, tam wiem, że mają niezłe, mocne, bo widziałem, jak oni grają w tym 08. A jeżeli chodzi o no to też jest dość, znaczy 287 czy 0. Zobaczymy, jak po kolejnym KVK będzie i coś tam. Faktycznie 0,25 to jest kolejne polskie królestwo. Troszeczkę chyba mi się wydaje, że zeszli z siłą niż przedtem. Mają fajne KP, mają fajne dedy. Teraz mają okazję zagrać fajne KVK. Mają mocnego kampa i campmate'ów. Zdaniem, że ciekawie Kingsman będzie otwartą opcją 3025, gdzie królem jest taczka, Tyber, bardziej Tyber, taczka. 287, nie wiem, gdzie kto tam jest królem, bo to nikt z Polski. 2653, czyli Smurfy. Smurfy, wam troszeczkę mi TKP spadło. Zdaje siła. Też minimalnie, ale mogę się. Smurfy nie. Ale też to wygląda dość solidnie. Mamy. Nie, proszę, KP. A siły znowu mamy. Znaczy te siły mamy gdzieś koło. Ponad 8 bilionów, ale. O, ciekawie też to. Zobaczymy, jak słupy, jakie sobie dadzą radę w KVK. Widzieliście zresztą ostatnio. Nie jest takie wyrównane. Potem mamy 2205, o którym wspominałem. Królestwo tam średnio jest tak. O, ależ w walce o gwiazdę. W tym KVK, które grają, zresztą macie to też oglądnąć. Fajnie, że 2205 dalej działa. Wiadomo, że na niczym się nie inaczej, ale dalej. Moim zdaniem bardzo dobrym królestwem. Zobaczymy. 9. Mamy już królestwo, gdzie trzeba się im najbardziej przyglądać. Bo jest to nowe królestwo 2732, czyli starego 2732, gdzie mamy paru polskich graczy, mamy drugiego graczy z zagranicy. Bardziej stawiałem tam na zagranicznych w tym momencie graczy. Polaków będą pewnie rozpatrywać przy dobrych podaniach. KPK-owo no, są w tym momencie najlepiej, są lepsi nawet od nas, no ale wiadomo, że tam migrowały bardzo fajne konta, była dużo moich gra. Teraz jakoś chyba za niedługo będą wchodzić na KPK. Więc naprawdę 295 trzeba patrzeć, bo do KP, jeżeli chodzi o siłę, zaczynają wyglądać coraz lepiej. Zaczyna ich to skutkować, zobaczymy na ile. Kolejnym KPK, które teraz grają, oczywiście potem mamy 198, Królestwo Nosfera, który też dawno swoją gwiazdkę też wyglądają nieźle statystycznie. A mi się zdaje, że są 81, tam nawet 205. No i na koniec mamy 2658 na KD, które wywiad, mają mniejszą siłę, mają w miarę fajną kapę, mi się wydaje, że mają niezłą nawet kapę do tego jak no i dedy oczywiście, tak widzicie, coś podobne do siebie,
A, bo zapomniałem, 2205 wiem, że chyba jest tam R4, R5 Wilku, czy rotuje chyba z Julkiem, kimś tam jeszcze. 2953, no to królem jest Sebix i jest tam Top Rider, to odpowiada za też zagranicznych graczy. Sebix wiadomo. Więc tam trzeba to KD śledzić. Jak będzie wszyć, to wyjdzie to KVK i kolejne. Że tam migracja też naprawdę niezła. Naprawdę nieźle tam wyglądało. 1 dzień super działa na 2, 3, 5. Tam chyba król był królem, jak dobrze pamiętam, i Nexen był chyba R4. I oni w stanie w swoje KVK przegrali, ale KP mają niezłe. Moim zdaniem fajnie, tam jest dużo też Polaków. Siła spadła, ale KP moim zdaniem jest jak niezłe. Deadów też mają troszkę do pociągnięcia moim zdaniem. 272 wiem, że to jest DKD, pozostawało tam parę kont, które prawdopodobnie zmigrują. Mają gdzie wracać, szukają już teraz swoich miejsc na kolejną migrację, no bo wiemy, że 272 troszkę zawyżyło pułap jakości danego królestwa dużo wyżej niż przedtem, więc wydaje, że 273 to będzie ich taka akademia, tam będą wysyłać jakieś słabsze konta, żeby pograły sobie. Jak to będzie rzeczywiście się nie wiem. No i tak jak mówiłem wcześniej, na koniec mieliśmy 2658, czyli królestwo, gdzie królem jest Jarl i Storm. Robiliśmy z nimi ostatnio wywiad, więc na tym królestwie będziecie mieli na wywiadzie, a chociaż KP też wygląda nieźle co do siły, tak samo Dedy, no Dedy się też tam bardziej są do podciągnięcia, takie jest moje osobiste zdanie. I mi się zdaje, że tyle z polskich królestwa, które są polskie, czy tam grają polscy gracze, czy są polscy królowie. Mi się zdaje, że tyle wam wystarczy informacji. Kiedyś mieliśmy jeszcze 1001, Mieka był królem, ale wiadomo, to się wszystko zmienia. No i mamy jeszcze 2 królestwa, o którym nie wspominałem, a powiem o nich na koniec. Są to 2 królestwa, które jeden jest w KVK 3, drugie jest chyba w KVK 2, zresztą jak jedno to jest było 3662, a drugie to chyba było 3665. Chyba swoje KVK wygrali, ale pozwólcie. Nie, na pewno nie. Ja coś tu posknąciłem, wybaczcie mi. Jaki to był drugi KD? Ja tu na pewno coś pomieszałem, ja lubię tak KD czasem pomieszać. Tu mamy... Co tu mamy? 3699. No tak, oni wiem, że też swoją teraz gwiazdkę wygrywali. To naprawdę miło. Ale mamy 2 KD, które tam są z nowymi królestwami, a sobie radzą. Zostaje mi tylko tutaj będzie wyglądało w późniejszym etapie. No tak, dokładnie. KD powoli. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Jeżeli gdzieś tam macie jakieś obiekcje, pytania, komentarze, gadamy sobie pod filmem. Pewno to jest dużo rzeczy też do wyjaśnienia. Ja na bank jakieś tam błędy porobiłem, więc zostaję was zaprosić na kolejne odcinki z takiego typu. Wiemy, jakie mamy polskie królestwa, to jest najważniejsze. Będzie zaatakowany kanał, tak żebyście naprawdę fajnie wyglądali. Żebyśmy mieli fajnie to wgląd do tego wszystkiego też, tak? Czyli gdzie na przykład polskie królestwa są, gdzie możecie składać podania. Mi się zdaje, że to jest bardzo przyjemna opcja. Do zobaczyska, ekipo. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia jeszcze raz albo trzeci. Ja tak lubię się żegnać. Hejo!